Witam w pierwszym odcinku mojego podcastu historycznego. Dziś przeniesiemy się w czasie, aby przybliżyć niezwykłą postać Jerzego Wołkowickiego, polskiego generała, który odcisnął swoje piętno na historii Polski i Wojska Polskiego. Jerzy Wołkowicki to nie tylko człowiek, który przeszedł przez burzliwe czasy I i II wojny światowej, ale również osoba, która miała odwagę stawić czoła wyzwaniom, jakie napotkał na swojej drodze. Jerzy Wołkowicki urodził się 22 stycznia 1883 roku w Proszewie w rodzinie o szlacheckich korzeniach. Jego ojciec Tadeusz był agronomem, a matka Maria z Muchlińskich dbała o dom i wychowanie syna. Wychowanie w szlacheckiej rodzinie wiązało się z pewnymi przywilejami, ale także z oczekiwaniami co do edukacji i przyszłej kariery. Od najmłodszych lat Jerzego fascynowały opowieści o morzu i dalekich podróżach. Po ukończeniu gimnazjum w Grodnie podjął decyzję o wstąpieniu do elitarnego korpusu kadetów marynarki wojennej w Petersburgu. Ukończył tę prestiżową uczelnię w 1904 roku, uzyskując stopień oficerski. Wkrótce po promocji, także w 1904 roku, wybuchła wojna rosyjsko-japońska. Konflikt ten, wynikający z imperialnych ambicji Rosji i Japonii w regionie Dalekiego Wschodu, był ważnym wydarzeniem w historii przełomu XIX i XX wieku. Wołkowicki jako oficer wachtowy na pancerniku Imperator Mikołaj I, będącym jednostką eskadry admirała Nikołaja Niebogatowa, która wchodziła w skład floty bałtyckiej, a później trzeciej eskadry Oceanu Spokojnego. Brał udział w rejsie wokół Afryki na pomoc oblężonemu Port Arturowi podczas wojny rosyjsko-japońskiej 1905 roku, zakończonym klęską w bitwie pod Tsushimą. Bitwa ta, stoczona w dniach 27-28 maja 1905 roku, była decydującym starciem morskim tej wojny i zakończyła się kompromitującą klęską floty rosyjskiej. Podczas narady oficerów po przegranej bitwie młody miczman Wołkowicki sprzeciwił się kapitulacji. Zamiast poddać okręt, zaproponował walkę do końca, a następnie jego wysadzenie i ratowanie załogi. Jego słowa pełne determinacji i odwagi brzmiały: walczyć do końca, a potem wysadzić pancernik i ratować się. Według innych źródeł Wołkowicki miał powiedzieć: jeżeli nie można się bić, należy otworzyć Kingstony i zatopić okręt, wysadzić pancernik i ratować się. Te wydarzenia odbiły się szerokim echem, a postawa Wołkowickiego stała się symbolem niezłomności i odwagi w obliczu klęski. Postać Wołkowickiego została uwieczniona w powieści Aleksieja Nowikowa-Priboja pod tytułem Tsushima. Autor książki był również weteranem tej wojny. Za swoją odwagę i postawę Wołkowicki został odznaczony Orderem Świętego Jerzego, jednym z najwyższych odznaczeń wojskowych w Rosji. Mimo jego heroizmu okręt poddał się, a Wołkowicki trafił do japońskiej niewoli w Kioto, gdzie przebywał od 27 maja 1905 roku do stycznia 1906 roku. W niewoli podejmował próby ucieczki, za co został skazany przez Japończyków na 2 lata więzienia. W sumie w więzieniu spędził 6 miesięcy. Po powrocie do Rosji w 1907 roku Wołkowicki musiał jeszcze przed sądem wojskowym udowodnić swoją niewinność w sprawie poddania okrętu. Został ostatecznie oczyszczony z zarzutów, a jego odwaga i niezłomność zostały docenione. W okresie między wojną rosyjsko-japońską a I wojną światową Wołkowicki
służył w rosyjskiej marynarce wojennej, awansując do stopnia kapitana drugiej rangi, to jest komandora porucznika. W czasie I wojny światowej Wołkowicki dowodził oddziałem marynarzy, którzy byli specjalnie przeszkoleni w zakresie użycia broni minowej i torpedowej. W 1914 roku jego oddział został wysłany do Serbii z zadaniem postawienia zagród minowych na Dunaju i Sawie, co miało na celu ograniczenie działań austro-węgierskiej flotylli dunajskiej. Działania te były częścią szerszego wsparcia militarnego udzielanego Serbii przez Rosję w tym czasie. Telegram wysłany z Belgradu do Ministerstwa Wojny Imperium Rosyjskiego opisywał jego surowe i rygorystyczne traktowanie podkomendnych, a żołnierze mieli pisać pożegnalne listy, obawiając się katastrofy spowodowanej przez dowódcę. Latem 1915 roku Wołkowicki został przeniesiony do kwatery głównej floty czarnomorskiej, gdzie od lipca pełnił funkcję starszego oficera flagowego w części operacyjnej sztabu szefa dywizji pancerników. W kwietniu 1916 roku awansował na stopień kapitana drugiej rangi. Po rewolucji bolszewickiej Wołkowicki opuścił służbę w rosyjskiej marynarce i po 5-miesięcznej wędrówce przez Syberię i Daleki Wschód dotarł do Francji. W kwietniu 1918 roku wstąpił do Armii Polskiej we Francji i został dowódcą batalionu w III Pułku Strzelców Polskich I Dywizji Strzelców. W drugiej dekadzie kwietnia 1919 roku wraz ze swoim pułkiem przybył do Polski, gdzie nastąpiło połączenie Armii Polskiej we Francji z wojskiem polskim. Następnie brał udział w walkach o niepodległość, w tym w wojnie polsko-bolszewickiej. Wojna polsko-bolszewicka trwająca w latach 1919-1921 była kluczowym konfliktem w procesie kształtowania granic odrodzonej Polski. Wołkowicki brał udział w oporze przeciwko Sowietom na linii Grodno-Lida. W 1920 roku został jednym z pierwszych dowódców i twórców Rzecznej Flotyli Pińskiej. Flotylla ta odegrała istotną rolę w walkach na Polesiu, a jej historia została opisana w publikacji Zarys historii wojennej flotyli rzecznych. Później został przeniesiony z marynarki wojennej do wojsk lądowych, gdzie przez kolejne lata pełnił różne funkcje dowódcze, sztabowe i ministerialne. W 1922 roku został awansowany na pułkownika. 16 marca 1927 roku prezydent Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki na wniosek Józefa Piłsudskiego awansował Wołkowickiego do stopnia generała brygady ze starszeństwem od 1 stycznia 1927 roku. W 1938 roku przeszedł w stan spoczynku. W sierpniu 1939 roku został ponownie powołany do służby czynnej i wyznaczony na dowódcę etapów armii Prusy. 10 września generał Dąb-Biernacki wyznaczył go na komendanta garnizonu Chełm, głównego punktu zbornego dla rozbitych jednostek armii. W Chełmie z pozostałości 13 Dywizji Piechoty i 19 Dywizji Piechoty zorganizował kombinowaną dywizję piechoty swojego imienia i w dniu 13 września objął jej dowództwo. 17 września dywizja weszła w skład armii generała Przedrzymirskiego. 18 września z rozkazu dowódcy frontu dywizja przegrupowała się z rejonu Chełma w rejon Hrubieszowa. 20 września wieczorem dywizja rozpoczęła nakazany jej marsz na Łaszczów na podstawy wyjściowe do ataku na Tomaszów Lubelski.
W nocy z 21 na 22 września 43 Pułk Piechoty po krótkiej walce opanował Łaszczów. Od rana 22 września dywizja rozpoczęła natarcie na Tomaszów Lubelski. Tego dnia wieczorem 13 Brygada Piechoty zajęła Werechanie, Pawłówkę, Podhorce. O świcie 23 września dywizja wznowiła natarcie na Tomaszów. Polskie natarcie spotkało się z kontrakcją strony niemieckiej. Niemiecka 28. Dywizja Piechoty natarła z Tomaszowa na Łaszczów na 13. Brygadę Piechoty, a druga dywizja pancerna uderzyła z Rawy Ruskiej w kierunku północnym na lewe skrzydło i głębokie tyły dywizji generała Wołkowickiego, niszcząc 19. Brygadę Piechoty. 13. Brygada Piechoty wycofała się przez Werechanie na Krynicę. 24 września dołączyła do 39. Dywizji Piechoty i wzięła udział w walce w rejonie Krasnobrodu. 23 września dywizja generała Wołkowickiego przestała istnieć. 27 września po kapitulacji oddziałów armii generała Przedrzymirskiego na czele grupy około 300 żołnierzy Wołkowicki przebijał się na wschód. Następnego dnia otoczony skapitulował przed Armią Czerwoną. Początkowo był przetrzymywany w obozie przejściowym w Putywlu, a następnie został przeniesiony do obozu w Kozielsku. Podczas spisywania danych w obozie sowiecki oficer zapytał go z przekąsem, czy jest krewnym tego Wołkowickiego, który głosował na nie w bitwie pod Tsushimą. Wołkowicki odpowiedział z dumą: kłaniam się we własnej osobie. To stwierdzenie, jak również wcześniejsza sława z wojny rosyjsko-japońskiej, prawdopodobnie uchroniły go przed losem tysięcy polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Zbrodnia katyńska była aktem ludobójstwa dokonanym przez NKWD wiosną 1940 roku na polskich oficerach wziętych do niewoli. Stalin, zafascynowany książką Tsushima, mógł pośrednio wpłynąć na decyzję o ocaleniu Wołkowickiego. Generał Wołkowicki został przeniesiony do obozu w Gryazowcu. W Gryazowcu Wołkowicki objął funkcję starszego obozu. Wokół niego skupili się żołnierze, a on sam wobec władz obozowych utrzymywał twardą i nieustępliwą postawę, nie ukrywając swojej wrogości do Związku Radzieckiego. Jako oficer cieszył się szczególnym uznaniem i szacunkiem wśród innych więźniów Wojska Polskiego, których w obozowym żargonie nazywano niezłomnymi lub niezwyciężonymi. Organizował tam nielegalne obchody świąt państwowych, takich jak 3 maja czy 11 listopada, oraz wykłady z różnych dziedzin, tworząc rodzaj uniwersytetu. Przeciwstawiał się propagandzie sowieckiej, utrzymując ducha polskości i patriotyzmu wśród więźniów. W obozie dał się również poznać jako osoba nieugięta, kiedy chcąc umożliwić korespondencję więźniów z bliskimi, zainicjował strajk głodowy, który ostatecznie doprowadził do spełnienia jego żądań. W 1941 roku po podpisaniu układu Sikorski-Majski Wołkowicki został zwolniony z obozu. Układ ten, podpisany pomiędzy rządem polskim na uchodźstwie a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, był wynikiem niemieckiej agresji na Związek Radziecki i miał na celu nawiązanie współpracy przeciwko hitlerowskim Niemcom. W latach 1941-1942 pełnił funkcję zastępcy dowódcy 6. Lwowskiej Dywizji Piechoty w Armii Polskiej na wschodzie. Po ewakuacji armii do Iranu został przeniesiony w stan nieczynny i do końca wojny nie miał przydziału. Po zakończeniu wojny generał Jerzy Wołkowicki zamieszkał w Walii, w polskim osiedlu Penrose, a później w polskim domu starców Antokol w Chislehurst, hrabstwo Kent.
Zmarł w Londynie 7 stycznia 1983 roku na 2 tygodnie przed swoimi 100 urodzinami. Jego życie było pełne wyzwań, od służby w carskiej marynarce przez walkę o niepodległość Polski po zmagania w niewoli sowieckiej. Papież Jan Paweł II przesłał mu telegram z życzeniami i gratulacjami z okazji 100 urodzin, których generał jednak nie doczekał. Jego postać pozostaje symbolem niezłomności, odwagi i patriotyzmu. Wołkowicki jest przykładem oficera, który służył w różnych armiach, ale zawsze pozostał wierny swoim przekonaniom i ojczyźnie. Jego historia, choć pełna dramatycznych wydarzeń, pokazuje siłę ducha i determinację w walce o wolność i niepodległość.